Witam Państwa w pierwszej części październikowego wydania Artefaktów. Dzisiejszy program poświęcony będzie komiksom i filmom animowanym. Wszyscy wiemy, że cała ta część produkcji skierowana jest do widowni dziecięcej. Znamy Królika Buggsa, Batmana, Supermana albo wielkie postaci z filmów rysunkowych Walta Disneya. Natomiast nic nie wiemy o filmach skierowanych do młodzieży i dorosłych. Te filmy właśnie powstają w kraju kwitnącej wiśni. Spotkamy się więc z Pawłem Musiałowskim, który jest znawcą japońskiego komiksu manga i filmów anime. Zatem zapraszam. MS らしき機1機いや2機です。采配日も終わってないのに今来られたらヤバいですよ。識別できるか。ザクです。偵察機か突出してきたら隊長、高速部隊が展開を終えるまで待ちましょう。今がチャンスだ。Z czym kojarzy się nam Japonia? Zapewne wielu odpowie, że jest to kraj wielkich możliwości, prężnego przemysłu elektronicznego i samochodowego, ojczyzna zmarłego niedawno mistrza Kurosawy, czy też kraj kwitnącej wiśni, kraina dzielnych i honorowych samurajów oraz pięknych i powabnych gejszy. Ale ilu z Was skojarzy Japonię z komiksem, czy też filmem animowanym? O czym mówię? Tak naprawdę trudno jest to wyrazić słowami i ten program powstał właśnie po to, aby przedstawić Wam coś, co nazywa się manga. Trudno naprawdę określić, czym naprawdę jest manga. Oczywiście można powiedzieć, że jest to japoński komiks, czy też japońska sztuka rysunku, jednak naprawdę będzie to tylko pusta formułka. Tymczasem dla milionów fanów na całym świecie manga jest pewnym stanem ducha, sposobem na życie. Manga to japoński komiks. W wolnym tłumaczeniu na język polski znaczy to mniej więcej tyle, co niepohamowane obrazy. Manga charakteryzuje się dosyć luźnym układem kadrów, dużą dynamiką rozrysowania postaci i zupełnie wolną konstrukcją fabularną. Różni się bardzo od komiksu amerykańskiego, który jest zupełną przeciwnością mangi. I animacja właśnie, czyli anime, japoński film animowany, jest takim przeniesieniem mangi na ekran, czy to będzie telewizor, czy to będzie kino. W każdym razie jest to animowany komiks? Być może.
Komiks amerykański to w miarę standardowe kadry poustawiane obok siebie i jakaś tam historyjka, która się na nich toczy. Natomiast jeśli chodzi o mangę, twórca ma niczym nieograniczoną możliwość rozplanowania kadrów. One mogą być najróżniejszej wielkości, najróżniejszych kształtów. Kadr może zajmować całą stronę albo dowolny mały wycinek na tej stronie. Nie ma żadnych, absolutnie żadnych reguł. Reguły ustala twórca. Dalej, manga to przede wszystkim czerni biel. Zamiast pełnej palety kolorów oczywiście też zdarzają się strony kolorowe, ale raczej stosowane są w zdecydowanie mniejszej ilości. Jak się okazuje, czerni biel ma o wiele więcej do powiedzenia niż cała paleta barw. Manga i anime to również bardzo specyficzny sposób rysowania postaci. Już legendarne wielkie oczy, z którymi przede wszystkim kojarzona jest manga. To właśnie jest to, co najszybciej chyba zwraca uwagę postronnego widza. Cóż, nie na darmo się mówi, że oczy są zwierciadłem duszy, a zatem postacie z tak ślicznymi oczami, myślę, że postacie z takimi twarzami pozwalają na pokazanie o wiele większych, o wiele różnych, bardziej różnych, większej ilości uczuć wewnętrznych niż postać normalnie narysowana. To jest akurat takie moje prywatne odczucie. Natomiast co do dalszej budowy tych postaci, wiadomo, że są to przeważnie pięknie zbudowane kobiety. No cóż, nie wiem, te postacie mają to wszystko, myślę, czego nie mają sami Japończycy, więc może to jest po prostu takie japońskie marzenie. Oczywiście anime to również muzyka. Tutaj naprawdę można spotkać najróżniejsze style, najróżniejsze rodzaje muzyki. Nie wiem, czy w ogóle komuś na świecie przyszło do głowy, robiąc na przykład serial animowany, niskobudżetowy serial animowany dla telewizji, żeby zrobić muzykę symfoniczną. W anime to jest normalna rzecz, że kręci się film, robi się animację i jednocześnie pisze się dla niej całą symfonię.
Manga wbrew pozorom nie jest zjawiskiem charakterystycznym dla lat 90. Korzenie mangi sięgają, aż trudno w to uwierzyć, XI wieku. Z kolei japoński rysownik Katsushika Hokusai, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, jest wręcz uważany za twórcę słowa manga. Mimo to już wcześniej znane były zwoje, że tak powiem, komiksową wersją podań, legend i wierzeń. Klasyczny komiks trafił do Japonii tuż po swoich oficjalnych narodzinach, czyli pod koniec XIX wieku i jak widać zadomowił się tam na dobre. Japonia w czasach przed- i powojennych borykała się z trudnościami ekonomicznymi. Nic więc dziwnego, że trudno było znaleźć pieniądze na sfinansowanie takich przedsięwzięć jak film. Wielu twórców było zafascynowanych Hollywoodem i mimo wszystko chciało tworzyć własne filmy. Niestety często na chęciach się kończyło. Ale znaleziono inne wyjście z tego problemu. Oto jak wspomina te czasy Noboru Ishiguro, twórca tak legendarnych tytułów jak Battleship Yamato, Megazone 23 czy też Macross. Wielu artystów mangowych mojego pokolenia zwróciło się w stronę animacji, ponieważ wszyscy byli oczarowani przez Hollywood, tak jak ja. Wszyscy ci ludzie, którzy zaczęli rysować wtedy mangę, bez wątpienia chcieli stworzyć swoje własne filmy. Ale łatwiej było mówić niż to robić, zatem odtwarzali swoje wizje własnymi rękami przy pomocy papieru i tuszu. Jeśli tylko okoliczności by pozwoliły, większość tych, którzy stali się artystami mangowymi, prawdopodobnie stałaby się reżyserami filmowymi. To, że tak się nie stało, jest nieodwracalną stratą dla przemysłu filmowego. To, że przyszli japońscy filmowcy zajęli się rysowaniem, było prawdziwym skarbem dla komiksu i animacji. Dzisiaj przecież Japonia jest potęgą ekonomiczną i może sobie pozwolić na sfinansowanie takich przedsięwzięć jak film. A faktem jest, że większość najlepszych japońskich reżyserów nie pracuje nad filmami z udziałem żywych aktorów, lecz właśnie nad animacjami. W anime oczywiście jest wielu twórców reprezentujących bardzo różne style, bawiących się różnymi konwencjami. Na przykład Hayao Miyazaki, który kręci przepiękne filmy, przeważnie z udziałem dzieci jako głównych bohaterów. Z kolei Mamoru Oshii, który potrafi zrobić bardzo fajną komedię, ale również i filmy tak przepiękne wizualnie jak Ghost in the Shell, który często na przykład bawi się pewnymi bladymi światłami, które padają na bohaterów lub często na przykład pokazuje w swoich filmach swojego psa przy różnych ujęciach. Z kolei na przykład Katsuhiro Otomo, twórca legendarnej Akiry, który ma kreskę znacznie odbiegającą od klasycznej kreski mangowej. Naprawdę można znaleźć tu bardzo wiele różnych stylów, bardzo wielu twórców, którzy kręcą skrajnie różne produkcje. Pewne rzeczy w ogóle zostały wprowadzone przez japońskich animatorów jako nowości do tematu. Na przykład sam pomysł wielkich robotów. To jest zupełnie pomysł właśnie japońskich twórców.
Nie wiem, czy ktoś wcześniej wpadł na coś takiego, ja się w każdym razie nie spotkałem, ale sam pomysł, żeby człowiek umieszczony wewnątrz robota sterował wielką machiną wielkości, nie wiem, stupiętrowca, to jest coś fascynującego. W ogóle podejście do robotyzacji, do cyborgizacji człowieka jest bardzo wyraźnie widoczne w wielu produkcjach. Zresztą nie przypadkiem Cyberpunk stanowi tutaj dużą grupę filmów z szeroko pojętej fantastyki. Twórcy, szczególnie Mamoru Oshii, na przykład Ghost in the Shell zadaje często pytania, które praktycznie spotykane były, odkąd tylko istnieje science fiction, pozostawiając je bez odpowiedzi. Na przykład dlaczego ludzie pozwalają zmieniać się w cyborgi lub w którym momencie całego procesu cyborgizacji, w którym momencie kończy się człowiek, a zaczyna maszyna. To są naprawdę fascynujące pytania i dlatego te produkcje są tak ciekawe, że ogląda się, ale jednocześnie człowiek nie jest tylko odbiorcą, ale jest uczestnikiem. Te filmy zmuszają widza do myślenia. To nie jest tak, że siedzimy przez godzinę czy półtorej na jakiejś produkcji typu zabili go i uciekł, kończy się film i czujemy się zupełnie odmurzeni, bo ten film nie wniósł nic nowego, to była tylko taka papka rozrywkowa. Te filmy zmuszają do myślenia. Może nie wszystkie, ale część z nich na pewno. Problem z odbiorem mangi w Polsce polega przede wszystkim na tym, że większość ludzi kojarzy produkcje animowane czy też komiksy z produkcjami dla dzieci. Nic więc dziwnego, że gdy na ekranie pojawi się krew czy też jakieś roznegliżowane ciało, z miejsca podnosi się krzyk. Niewielu chce zrozumieć, że film animowany może być dla każdego, bez względu na wiek, płeć czy też zainteresowania. A zwłaszcza dotyczy to mangi. Znaczek z 15 czy też z 18 na kasecie albo na płycie nie jest tam umieszczony tylko dla ozdoby, lecz właśnie dlatego, aby poinformować widza, że ma do czynienia z produkcją dla osób starszych. Zresztą nie jest to tylko problem znany w Polsce, lecz we wszystkich krajach, gdzie dotarła manga. Przede wszystkim zwraca się uwagę na przemoc, seks, bo niestety taka jest prawda, że to się zawsze najlepiej sprzedawało i ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia, właściciele hurtowni czy tego typu przybytków, sprowadzają te rzeczy, nastawiając się właśnie na to, tylko i wyłącznie na to. A przecież na tym się nie kończy. Manga i anime, na tym się nawet nie zaczyna. To jest bardzo obszerny temat. Cóż, ludzie będą tak kojarzyć, myślę, zawsze, bo pewnych rzeczy nie da się zmienić w kilka dni czy w kilka miesięcy. Manga może po kilku czy kilkunastu latach obecności w Polsce, kiedy to młode pokolenie wychowane teraz na Czarodziejkach z Księżyca dorośnie
Być może wtedy coś się zmieni, ale czeka nas długi okres adaptacji do nowego medium, jakim jest manga i anime. Te filmy mogą lecieć w kinach, ale mówię, to zależy również od dobrych chęci ludzi, którzy są w stanie sprowadzić takie rzeczy. Co należy zmienić w świadomości ludzi? Samo podejście. Mangę można lubić lub można jej nie lubić, ale nie sposób przejść obok niej obojętnie. To jest tak silne oddziaływanie na psychikę człowieka, że no po prostu nie sposób tego nie zauważyć.